Cześć! Dzisiaj bierzemy na warsztat jeden z najciekawszych, a na pewno najgłośniejszych flagowców tego roku. Nowiutkiego Realme GT8 Pro. No bo spójrzmy prawdzie w oczy, na rynku zalanym przez bardzo podobne do siebie urządzenia. Łatwo jest pomyśleć, ach, kolejny model, super, ale wygląda na to, że Realme ma na to zupełnie inny pomysł i próbuje dać nam coś więcej niż tylko takie coroczne odświeżenie kotleta. No dobrze, to o co w tym wszystkim chodzi? Sercem całej tej koncepcji jest coś, co nazywają strategią podwójnego silnika. I to jest mega ciekawe, bo zamiast robić telefon, który jest do wszystkiego, czyli tak naprawdę do niczego, Realme GT8 Pro celuje w dwie konkretne grupy. Ma być potężnym narzędziem dla miłośników fotografii i z drugiej strony absolutnie bezkompromisową maszyną dla graczy. A jak się temu przyjrzymy? Plan jest prosty. Zaczniemy od tego, jak ten telefon pozycjonuje się na rynku. Potem rozłożymy na czynniki pierwsze oba te silniki, fotograficzny i ten do gier. Zerkniemy też, co to wszystko spaja, czyli na obudowę i baterię. A na koniec oczywiście zbierzemy to w całość i wydamy ostateczny werdykt. Telefon zadebiutował 2 grudnia 2025 roku i od razu postawił sobie naprawdę ambitny cel. Nie chodziło tylko o to, by rzucić rękawice najlepszym. Chodziło o to, by pokazać, że w mobilnej fotografii i gamingu da się zrobić coś inaczej. No to jedziemy z tym koksem. Pierwszy silnik, aparat. I słuchajcie, tutaj od samego początku robi się naprawdę grubo, bo Realme połączyło siłę z prawdziwą legendą fotografii. Same cyferki, wiecie, na papierze wyglądają po prostu obłędnie. Mamy tu potrójny zestaw aparatów, główny sensor to 50 megapikseli od Sony ze stabilizacją, jest też szeroki kąt, też 50 megapikseli, ale prawdziwą gwiazdą tego show jest peryskopowy teleobiektyw. Uwaga, aż 200 megapikseli z trzykrotnym zoomem optycznym. Ale wiecie co? Same megapiksele to nie wszystko. Prawdziwa magia kryje się gdzie indziej, we współpracy z kultową marką Ricoh GR. I to nie jest tylko puste logo naklejone na obudowę. Chodzi o to, żeby przenieść ten unikalny, trochę artystyczny klimat fotografii ulicznej, z którego słyną aparaty GR, prosto do oprogramowania tego telefonu. I to doskonale pokazuje, jak głęboko poszła ta integracja. Mamy tu takie smaczki jak dedykowany tryb do zdjęć czarno-białych o mega wysokim kontraście, albo funkcja Snap Focus, która pozwala błyskawicznie złapać ostrość. To są narzędzia żywcem wyjęte ze świata fotografii ulicznej. To jest próba dania nam w ręce czegoś, co daje poczucie obcowania z prawdziwym rasowym aparatem. Dobra, zmiana biegów. Czas odpalić drugi silnik, ten, który ma dać kopa w grach. Tutaj liczy się przede wszystkim surowa, brutalna moc i technologie, które są stworzone z myślą o graczach. Co tu siedzi pod maską? No, sama śmietanka. Sercem jest najnowszy Snapdragon 8 Elite Gen 5. To jest absolutna bestia. Ale to nie koniec. Jest też specjalny chip AI Hypervision Plus, do tego technologia GT Boost 3.0, która ma pilnować, żeby wszystko chodziło ultra płynnie. No i oczywiście do 16 GB szybkiej pamięci RAM. Tutaj po prostu nie ma miejsca na lag. A jak ta cała moc przekłada się na wyniki w benchmarkach? No cóż, w takim popularnym Antutu ten telefon wykręca ponad 4 miliony punktów. Żeby była jasność, to jest absolutny top, ścisła czołówka wydajności na rynku. Ale zostawmy na chwilę syntetyczne testy. Co to oznacza w praktyce? No, producent twierdzi, że dzięki technologii GT Boost 3.0 telefon jest tak mocny, że można na nim odpalić dwie wymagające gry jednocześnie. Jedna działa w tle, druga na pierwszym planie, a wszystko zachowuje płynność. To pokazuje, jaki potężny zapas mocy tu drzemie. Okej, mamy dwa potężne silniki, ale co je napędza i trzyma to wszystko w kupie? No właśnie. Czas zerknąć na baterię, ładowanie i całą resztę konstrukcji. Zaczynamy od baterii. I tu jest potwór. 7000 mAh. To gigantyczna pojemność. Ale co jest chyba jeszcze bardziej imponujące, to fakt, że dzięki jakiejś nowej technologii udało się to ogromne ogniwo wcisnąć w obudowę, która ma zaledwie 8,2 mm grubości. Szacun. A co jak ta energia się w końcu skończy? No cóż, ładowanie ma przypominać pit stop w Formule 1. I to nie jest przesada. Po kablu leci 120 W, co ma pozwolić naładować baterię od 50 do 100% w jakieś 15 minut. Jest też ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W, którego, co ważne, nie było w poprzednim modelu. A teraz coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Mówię serio, wyspa aparatów jest wymienna. Tak, dobrze słychać. Można fizycznie odkręcić śrubki, zdjąć ten panel i założyć zupełnie inny. Okrągły, kwadratowy, a nawet w kształcie robota. To jest totalnie szalone i absolutnie unikalne rozwiązanie, które pozwala spersonalizować telefon jak żaden inny.
No dobrze, poznaliśmy już wszystkie klocki tej układanki. Czas to w końcu poskładać do kupy i zobaczyć, jak Realme GT8 Pro wypada w praktyce, opierając się na pierwszych analizach i testach. Żeby zobaczyć, jaki postęp został zrobiony, najlepiej jest porównać go z poprzednikiem, czyli GT7 Pro. I co tu widać? No, skok jest ogromny. Praktycznie w każdym aspekcie. Mamy nowszą generację procesora, ekran o wyższej rozdzielczości i odświeżaniu, a zmiana w teleobiektywie to jest po prostu rewolucja. Do tego większa bateria i wreszcie ładowanie bezprzewodowe. Okej, a jak to wszystko sprawdza się w tak zwanym praniu? No bo, jak wiemy, ideały nie istnieją. Z jednej strony mamy absolutnie rewelacyjne punkty, ten niesamowity peryskop, unikalne tryby aparatu od Ricoh, potężna bateria i ten modularny design. Ale z drugiej strony są pewne kompromisy. Brakuje ekranów w technologii LTPO, która oszczędza energię, port USB jest w starszym, wolniejszym standardzie, no i pojawiają się głosy o throttlingu, czyli że telefon obniża taktowanie przy bardzo długim graniu, żeby się nie przegrzać. Więc jaki jest finał tej historii? Realme GT8 Pro to naprawdę odważny i ambitny projekt. Próba stworzenia urządzenia, które nie jest dla każdego. To wyspecjalizowana hybryda. Z jednej strony narzędzie dla kreatywnego fotografa, z drugiej potężna konsola do gier. I pozostaje kluczowe pytanie. Czy ta strategia podwójnego silnika faktycznie zadziałała i stworzyła najlepszą hybrydę na rynku?